Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt, który powstał w oparciu o tak wyjątkowe pudełko na klucze, które dostałam w prezencie od uczestniczek moich warsztatów. I gdyby nie to pudełko, to pewnie projekt nie byłby tak wyjątkowy. Będziemy pracować z zestawem do rdzy z firmy La Pajarita. Testuję sobie ten zestaw na surowym drewnie i pierwszym składnikiem tego zestawu jest leciutka farba metaliczna w ciemno-srebrnym kolorze, która jest lekka jak puch i bardzo łatwo się ją nakłada pędzlem. Ale myślę, że gdybym powtórzyła ten projekt, to próbowałabym nadać jej odrobinę strukturalności. Ja tutaj do tej struktury użyłam zwykłej gąbki, takiej pędzla gąbkowego, okrągłego, natomiast można by do tej farby dodać również kuleczki bądź piasek, tak żeby ten efekt rdzy był bardziej strukturalny i widoczny. Czyli za pomocą gąbki, tą leciutką farbą można zrobić delikatną strukturę przypominającą skorupkę jajka, ale ona będzie naprawdę bardzo lekka. Kolejne etapy jakby w pracy z tym produktem to jest krok 2 i to są dwie farby, jedna w kolorze takim rdzawo-brązowym, a druga pomarańczowym. Ja do nakładania użyłam tutaj gąbki naturalnej i mój aparat odczytał te kolory jako dużo ciemniejsze niż są w rzeczywistości, czyli ten pomarańczowy odcień tutaj wygląda na czerwony, w rzeczywistości bardziej przypomina rdzę. I to będzie widać na zdjęciu końcowym. Drugi jeszcze składnik to jest kolor brązowy, taki właśnie rdzawy. Ja użyłabym go nawet na całości jako podkładu i do cieniowania z tym pomarańczem, dlatego że on bardzo fajnie imituje właśnie rdzawe odcienie. Mi osobiście zabrakło żółtej ochry. Dlatego użyłam żółtej ochry jako pigmentu wymieszanego z bezbarwnym woskiem i dodałam właśnie żółty, który jakby tą rdzę coraz bardziej wydelikatnił, jakby wycieniował. I pracuję tutaj zwykłym pędzlem szczecinowym, wprowadzając takie elementy cieniujące. I to jest koniec pracy nad tym pudełkiem. To było super proste. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Na zdjęciu końcowym będzie widać efekt. Zajrzyj na moje media społecznościowe, bo tam znajdziesz też wydarzenia, czyli warsztaty ze mną w sercu Poznania. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!